od siebie, w sensie oni w ogóle nie rozmawiają ze sobą. Pojedziemy do Australii, do Adelaidy. No i co tam będziemy robić dokładnie? No to idziemy w górę Ulmuru, tylko nie do końca wiem, czy to się tak wymawia, ale ona jest na środku Australii, to tu pokażę. Ona jest na środku Australii. I czołem drużyna. Właśnie wstaliśmy, jest 67 dzień naszej podróży z Katowic do Adelaide. Jesteśmy dalej na wolontariacie w Armenii. Dzisiaj plan jest taki, że będziemy robić taką przestrzeń ze słomy, czyli będziemy rozsypywać słomę. No i mamy nadzieję, że spędzimy trochę czasu w tym sadzie, więc też będziemy siedzieć, może poczytamy książkę i tak sobie odpoczniemy. Jest 8 rano. Nie jesteśmy przygotowani do wstawania tak wcześnie. Kładziemy się późno po prostu. Bo tutaj ja na laptopie mam 2 godziny do tyłu, bo mam polski czas. Więc jak siedzę coś tam na kompie, jak wrzucam te filmy z Ewą, no to tam jest 2 godziny do tyłu i zawsze mi się wydaje, że jest po prostu trochę wcześniej. No i tak leci. Fascynujące jest to, że będąc w Gruzji tam non stop padało, a tu jest sucho jak pieprz. O, jeszcze moje pranie tam leży. Ręcznik mój. No dobra. O, to wstajemy. Ewa już jest gotowa i robi śniadanie. A nam się przestały generować napisy do filmów i muszę to rozwiązać. Tak. Co to jest? Koszula. Jak będzie ciepło. Ewa ma 3 warstwy, pomimo tego, że tutaj jest Nie no, tak samo jak w teraz Turcji. jest chłodno. Wieczorem było bardzo chłodno już. A teraz jest poranek i też jest chłodno. Gdzieś tak koło 10-11 się robi ciepło. Wiemy, to tu zostaje po gościach albo w ogóle tutaj leżało przez dłuższy czas. To już tutaj są warzywka bodajże z śniadań. Nie mam pojęcia z jakiego przeciągu czasu. Ale wyglądają nie najgorzej. Kuba je wczoraj tak przygotował, żeby były dobre, jadalne i nieszkodzące. Także będziemy jeść śniadanie, a potem będziemy ruszać. Robić coś, co wie tylko Kuba, bo mi nie zdradzał szczegółów. Ale taki ładny widok za oknem. No, bo generalnie tutaj jest koncepcja fryganizmu, bo tutaj są rzeczy takie do wyrzucenia i z tego głównie korzystamy. No i jakbyśmy z tego nie korzystali, to by to poszło do śmieci. Tu są takie nowe rzeczy, jakieś nowe papryki i tak dalej, tylko że no kurczę, ten Igor bardzo tutaj dba o pracowników i o gości tak zwanych i o nas wolontariuszy, bo jest naprawdę bardzo dużo takiego różnego jedzenia. Jest chleb nawet i do tego stopnia jest go dużo, że trzeba je wyrzucać. No my nie wyrzucamy, więc zbieramy wszystko z tamtej półki smutnej. No i robimy z tego rzeczy, a teraz się nie robi, bo nie podgrzałem. Dobra. Wyczyściłem piec tu też wczoraj, bo wyglądał koszmarnie. No i tam dokładnie. Za tym będziemy pracować. No tylko zjemy. Ewa mi zrobiła kawę i to będzie wielki test. Ewa, ile słodzę łyżeczek cukru? Nie słodziłam ci, bo stwierdziłam, że sam sobie posłodzisz. A ile słodzę? 2. No dobrze. A to taki klasyk, 2, 1,5. Zdała test. Ale ty masz kubek. No dobra, kubek jest od Ewy. Jedno i drugie zdała. Ja pierdziu. Wszystko mam jak to. Dobra utra. Dobra. Co, ostre?
Dosypałem trochę cukru, bo jest mega ostry. No dziwne, bo nie dodawałem nic. Ja dodawałam. Dołożysz. Przecież lubisz. Co dodawałaś? No tą papryczkę taką. A tu jest ich lista chyba tego, kto sprząta kuchnię. No nas tutaj nie ma, ale i tak sprzątamy. Czyli 4 osoby tu są. Śmieszne, bo jest lodówka na kłódkę. Znaczy no taki zamek. No a tipem jest tak, że jak coś jest za ostre, to dobrze dodać cukru. To wtedy jest lepsze. Pewno nie takie ostre. Oni wszyscy zamykają sobie drzwi od pokojów na klucz. No. Chyba są tacy nieufni wobec siebie. W sensie oni w ogóle nie rozmawiają ze sobą. Tutaj mieszka na przykład... Kto tu mieszka? Taki młody chłopak. Tak, tu mieszka taki młody chłopak, którego nawet nie poznaliśmy, nie rozmawialiśmy z nim ani słowa. Tu mieszka nasz przyjaciel Hindus, który nam gotował spaghetti bardzo dobre. Tu mieszkamy my. Tu obok lodówki mieszka nasza pani. Nie będę mówił jej imienia, bo tam jest. A tutaj mieszka nasz pan z gór między Gruzją a Rosją. Nie. No i oni ze sobą prawie w ogóle nie gadają. No jest jeszcze jeden taki Hindus, którego uczyłem wczoraj grać na gitarze, ale nie wiem, gdzie on mieszka. Podejrzewam, że mieszka w domku obok albo w tym glampingu. No, to jest to, o czym mówię, kurczę. Musiałem poobcinać końcówki, bo wczorajsze pomidory już pleśnieją. Trzeba to jakoś załatwić. No nie mogą leżeć w folii. No ja przepraszam, ale jestem w emocjach, więc nie ma mikrofonu. Jak tak można, kurczę, w plastikowych workach trzymać warzywa w takim ciepłym klimacie? To jest po prostu coś niesamowitego. No potem to śmieci idzie. No po co ktoś to kupuje, to potem idzie do śmieci. Ale oni wszystko do folii tutaj pakują. W sensie dosłownie wszystko. No i w przeciągu 2 dni pomidory są do wyrzucenia. Tak samo sałata była, kurczę, w opakowaniu. No i teraz przynajmniej będzie leżeć normalnie. Nie wiem, że na przykład sałaty najlepiej spakować, jak już do pudełka, On im to to przynosi. dać papier do środka. On im to przynosi, na przykład, patrz, to jest dla gości, nie? I to wszystko jest w folii, ale to mnie akurat nie obchodzi. O, kot przyszedł. To mnie akurat nie obchodzi, bo mówiła, żeby tam nie ruszać, nie? No to nie ruszam. Czekaj, weźmiemy sobie widły albo coś takiego i powiedzmy, tak, wiem. Pies już jest ożywiony, chodź. Także ja nie wiem, jak tak można, kurczę, no nie dbać o to wszystko, nie? To jest takie... Nie, bo to będziesz rozsypywać, przynajmniej póki co nie jest potrzebna. To na pewno potrzebne. Teraz jestem twoim producentem. Nie no, bo po prostu ona mi powiedziała, co trzeba robić, więc ja wiem. Tak. Sprawdzimy, a jak nie... W sumie wezmę dokładnie coś takiego, jak ty masz i... Tylko nie wiem dokładnie, gdzie to będzie. Dobra, może tam znajdę. Tu jest ta wielka dynia z wczoraj. No kurde. 30-40 kilo. Robią z tego takie danie specjalne do... Chyba w okolicach Halloween, tak mi się wydaje. On mi tak do końca nie powiedział, ale... O, widzisz? Tam... Ja to też pokażę. Tam jest siano i to siano trzeba rozrzucić tu, wszędzie. Ale na ziemię po prostu? Na ziemię, no. Pies już nam towarzyszy. Także będziemy robić, póki słońce jest w miarę tam, a nie na górze.
Да? О, хорошо. Dobra, przejdziemy się jeszcze do miasta, taki jest plan, bo tutaj 1,5 kilometra stąd jest miasto, no o miasto, ale przejdziemy się, zobaczymy jak tam jest. Może pójdziemy do sklepu, jeżeli będzie takowy. No i git. Jezu, się wystraszyłem, bo... Dobra, to była chusteczka, ale tu koniki polne wszędzie skaczą. I pająki są, no, ale koniki polne non stop tu skaczą na ciebie jak przechodzisz, więc trzeba uważać. Cały jestem odrapany. No to takie siano kujące. Ewa już jest specjalistką od róży swoją drogą. Mamy 1,5 kilometra do miasta. To jest jakieś 20-25 minut. No tylko tak, miasta. No wioska i jeden sklep. Także no, my to nazywamy miastem, bo w okolicy nic nie ma. Najbliższe miasto albo jakieś takie większe zabudowanie to jest Erywani, to jest 20 km stąd. Bo tak sobie rozmawiamy, że jak zostać ambasadorem Workawaya. I mi się przypomniało coś takiego, że jak byłem w Peru, to tam był ambasador couchsurfingu, gościu, który no był zajętą osobą jak na Amerykę Południową, bo przyjmował, no ja nie wiem ile on tam miał, 1500 czy 2000 ludzi przez couchsurfing. On był ambasadorem couchsurfingu. To jest takie miejsce, gdzie po prostu hostujesz ludzi za darmo i pokazujesz im ciekawostki. I nie wiem, czy z tego są jakieś pieniądze, czy nie, ale on miał coś około 2000 ludzi przyjętych. Więc tak lekko licząc, no to są 2 osoby przez 2 lata, przez codzienna rotacja, czyli codziennie się zmieniają. Ale normalnie jest tak, że tam 2-3 dni czasami zostajesz, więc tak lekką ręką 5 lat musiał przyjmować praktycznie codziennie ludzi. Więc nawet jak ja tam byłem, to przecież on tam miał 2 osoby i 1 osoba miała dojechać. On mi zorganizował wolontariat na plantacji kawy. Także fajny gościu, ale no zajęty, nie? Więc jakby nie wiem, czy jest coś takiego jak ambasador Workawaya, ale podejrzewam, że jest. No to jest zawsze promowanie po prostu czegoś. No a my tutaj promujemy przecież wolontariat, a to jest jedna z takich aplikacji, głównie z jej korzystamy. Jeszcze nie korzystaliśmy z żadnych innych, ale myślę, że można by było w sumie zainstalować, nie? No, co myślisz? Ale co zainstalować? No jakąś inną aplikację zamiast Workawaya, jeżeli byłaby za darmo, bo za tą płacimy 40 €. No ja ci mówiłam o tym wcześniej. Dobra, już pierwsi ludzie, więc jesteśmy blisko. Tam jest nasz glamping. Is there But anything worth it? it's about 10 kilometers by the car pathway. See you later. Dobra, nasz host się zatrzymał, żeby nam dać trochę informacji, a jego pies nam będzie towarzyszyć chyba. Dobra, trafiliśmy do sklepu, ale jakie to są fajne rzeczy. To jest chyba sok pomidorowy, tylko jest w butelce. Maria się nazywa, tak mi się wydaje. No Fanta to tam Fanta, ale jakie różne piwa, no na przykład jest Budweiser, Aloe, takie, albo piwo ze Stanów Zjednoczonych, Lincoln. A to jest naprawdę taki wygwizdów trochę. Goril, Ararat jest też. To jest tam ta góra, którą widzieliśmy. To fajne rzeczy. Dobra, wziąłem Gorilla. Jaki kurczę zorganizowany sklep. Dobry dzień. Czekaj, wezmę jeszcze może coś słodkiego. Jakiś wyposażony sklep w ogóle, elegancko. Dram to jest jakieś 90 parę groszy, więc to jest około 9 zł. Trochę drogo, ale to kosztuje jakieś 2 zł, więc fajnie wyposażony sklep. A chcemy kawę? Jest kawa za 7 zł. Wsio. Do widzenia. No, zapłaciliśmy 2 dychy za lejsy, kawy 250 gram
ciastka i dużego energetyka. Generalnie ja uważam, że jest taniej. Lejsy w Polsce kosztują ile? Z 8 zł. Energetyk półlitrowy z 4,5. Rurki z kremem plus kawa. No myślę, że z 25 dychy byśmy zapłacili. No jest trochę taniej. Lejsy były najdroższe. Droższe były od kawy. Tak, bo skasował było 800 i potem skasował to i było 1500. A tam pisało, że były tańsze, że było 500 tanie. A to nie, to czekaj, myśmy zapłacili za to mniej. 17. 17. No to 1700 to jest mniej niż 17 zł. No to kurczę. A nam Łukasz powiedział, że tu jest drożej. A tu się okazuje, że jakieś takie... Może tutaj na wsi jest taniej, to dlatego. Oto prawdziwa ormiańska wieś. Z prawdziwym ormiańskim wiatrem wiejącym z gór Ararat. Prawdziwy ormiański karton i turyści. Jak z Into the Wild trochę pracujemy, trochę jeździmy autostopem, bylebyśmy przeżyli. Nie wiem, czy ktoś oglądał Into the Wild. Fajny film, ale my przeżyjemy. Chociaż planujemy zrobić, kurczę, bardzo podobną rzecz, bo pojedziemy do Australii, do Adelaidy. No i co tam będziemy robić dokładnie? No to idziemy w górę Ulmuru, tylko nie do końca wiem, czy to się tak wymawia, ale ona jest na środku Australii, to tu pokażę. Ona jest na środku Australii i z Adelaidy ruszymy, kawałek autostopem przejdziemy i będziemy się kierować tam i naszym celem w ogóle w tej podróży jest zostanie tam na kilka dni. Nie na jakoś długo, ale na kilka dni, bo to jest... No a to może nie będziemy zdradzać dokładnie, to już tam będziemy opowiadać, o co tak naprawdę chodzi. Ale taki jest generalnie cel, więc no prawie jak z Into the Wild. Ale póki co jesteśmy w Armenii. Jest to 60, no prawie 70 dzień naszej podróży. A co działasz w Siegodnia? U Ciebie potrzeba pomoc. No tak się dogadujemy. Przez translator najczęściej. Bo tutaj ludzie mówią albo po angielsku, albo po rosyjsku. Więc jak nie ma internetu tak jak my, to jest lipa. Czekaj to. O, już jestem na internecie. No, proszę bardzo, jesteśmy już poznani. Przyniesiesz mi swój nóż? A co będziesz robić? Będę robić takie wiązanki, A weź tamten. ale tam jest ciemno. Możesz mi przynieść latarkę. Dobra, wezmę ci nóż i latarkę. Hi, mate. Okej, nóż. Dobra, zdjęcie. Dobra, już nie będzie widać. Co tu jesteś? Gdzie masz tą kamerę? Tu. No, Ewa jest na strychu. Walka, czyli wiązanki będziesz robić, tak? No. Spoko. No dobra, Zapytałam się, czy jest coś do zrobienia. Ona powiedziała, że tak, że Igor powiedział, że to. to ja nie umiem robić wiązanek. Ale patrz, chodzi po prostu o to, że tu Aha. mam taki przykład. Tutaj są takie powiązane, tutaj są takie. Po prostu Po prostu, a to nie dajesz tego na dół? I zrobimy to na dole? nie, ona powiedziała, no bo to tutaj zostaje. A to się wszystko nakruszy, zobacz. Noszenie tylko i noszenie. To gorąco, jak w piekle. A tutaj jest, można włączyć... O. Mnóstwo tego.
O, widok z daleka ciekawy. Jak ktoś wie, o czym mówię. No to nie wiem, no. No dobra. Możesz sobie inną robotę. Posiedzę tu, poudaję, że pracuję. Taki jestem leber. Byliśmy na Nie, Instagramie. błagam cię, Kuba, usiądź sobie tutaj, proszę, bo Co? no spadniesz. Co było nie wróci. I szaty rozdzierać by próżno. Cóż, każda epoka ma własny porządek i ład. A przecie mi żal, że tu w drzwiach nie pojawi się Puszkin. Tak chętnie bym dziś, choć na kwadrans, na koniak z nim wpadł. A przecie mi żal, że tu w drzwiach nie pojawi. No trochę się nazbierało tych rzeczy z góry. Możesz tam zobaczyć, jak nie dobrze? Mhm. I możesz wziąć nie teraz moją bluzkę. Bo jeszcze plewiliśmy przy pomidorach i koniec końców to się nie nagrało. Trochę czasu minęło, bo kilka godzin. Ewa tu poogarniała. Jest cała ta bluzka z tych śmietków. Dobra, gasimy. Idziemy na zachód słońca, bo będzie za pół godziny. No i tak, zachód słońca jest za pół godziny. Postanowiliśmy dzisiaj, że sobie poczytamy, więc mamy, to jest mój, to dostałem od Ewy, Ewa sobie kupiła sama, bo mi się kiedyś zgubił. Tutaj jest kawa. Pracowaliśmy dzisiaj, no Ewa więcej pracowała niż ja. Ja montowałem filmy. Jaki pies w ogóle? Ja wiem, bo ja go znam, ale nie będziemy czekać na zachód słońca, posiedzimy sobie. Z psem się okazuje, mieliśmy być w dwójkę, jesteśmy w trójkę. Trzyma czyste zęby. Nudzi mu się tutaj, nikt go nie głaszcze, podejrzewam. Nie, moje spodnie są z kawy. Ewa się oblała kawą. A, no i te zwierzęta nas dosyć lubią, więc gdzie byśmy nie siedli, tam albo się pojawia pies, już się pojawił kot. Chociaż tego nie karmiłem jeszcze. Ten czarny. Ten zawsze- oczy ma takie. Tak, takie niebieskie. Tak. Ale one jakoś tak lubią z nami siedzieć. Dygoce ta pani bardzo mocno. Ta, która zleca nam zadania, bardzo dygoce. Siosa. Ma takie. No. Co czytasz, Ewa? Irwina Jeloma. Jak go Pan Bóg zna tak jak ja, to jest na wieczność stracony. Kto to jest? Irwin Jalom. Psychoterapeuta i psychiatra, który jest też dobrym pisarzem, autorem bardzo wielu książek. Ma niesamowity dar do ubierania rzeczy w słowa. Ja już czytałam od niego kilka publikacji, teraz czytałam bodajże Kat Miłości, więc robię to. Jakie zakończenie. A ja czytam Drogę McCarthy'ego. Jest fascynujące, bo jest bardzo ponura i nie ma nadziei. Ja nie lubię książek, w których nie ma nadziei. Ostatnio czytałem Trzech Muszkieterów, no to było takie lepsze. Chociaż co ja tu wcześniej? Bo myślałem, żeby ją zmienić. Ale chcę skończyć tą Drogę McCarthy'ego. No tu mi Ewa właśnie. Traktat o łuskaniu fasoli to już był. Tutaj opowiedziany. No, Hrabia Monte Cristo czytałem. Don Quixote z La Manczy. Takie klasyki. Siekierzadę, Ślepnąc od świateł. Nawet Dune dasz. No, Dune nie chciałem oglądać, nie chciałem czytać. O Mroki czytałem Borszewicza, Człowiek w poszukiwaniu sensu.
Poniedziałek zaczyna się w sobotę, Strugackich, szkice piórkiem Bobkowskiego, 20 000 mil żeglugi morskiej, w 80 dni dookoła świata czytałem. No i Conan Doyle'a. A wy dajcie znać w komentarzach, jakie książki lubicie i co teraz czytacie. Może się zainspirujemy i też będziemy czytać, bo póki co ja czytam bardzo depresyjną książkę. A, no i Winnetu. Myszy i ludzie też są fajni, Johna Steinbecka. Jak ktoś lubi amerykańską literaturę, jak na przykład Zielona Mila, no to jest mniej więcej coś takiego, tylko po prostu tam z 200 stron, to ma Myszy i ludzie, fajna książka, naprawdę. Także jak wy macie jakieś polecajki, to dajcie znać w komentarzach, co tam teraz czytacie. Ewa na wieczór szuka nam wolontariatu to jest Kazachstan? W Kazachstanie W Uzbekistanie już coś tam znalazła, są 3. więc... Tak? Tak przeglądam, bo skoro dzisiaj jesteśmy już po pracy i mamy faktycznie swobodny wieczór w końcu, to chcę się rozejrzeć po możliwościach. No i w Kazachstanie tych wolontariatów już wam mówię, ile jest. 14. W Uzbekistanie było ich 3. Także czytam, bardzo dużo jest takich projektów, gdzie potrzebują do nauki angielskiego dzieci, dorosłych, rodzin. Ale w tym Kazachstanie widzę, że jest więcej tych opcji, tylko większość z nich jest na granicy z Kirgistanem, więc musielibyśmy przejechać cały. No i nie powiem nic więcej, bo na razie przejrzałam 3, także oddaję mikrofon do studia. No i Ewa już poszła spać, poszła na górę, więc z racji tego, że mamy spać na dole, to będziemy się żegnać. Dzień był dosyć owocny, chociaż taki dosyć tajemniczy, bo zaczęliśmy się zastanawiać, co jest grane. Gościu nam gwizdnął Wi-Fi i przeniósł sobie do swojego domku. A tak naprawdę tu jest taki staff block, czyli miejsce, gdzie większość pracowników mieszka. On mieszka tylko tam jako taki supervisor, nawet taki jeden Hindus zdziwił się, że nie ma internetu. I tak stoimy, no i on mówi, może tamten drugi wziął, bo on jest tutaj bo on jest królem, znaczy czy jakimś tam szefem. A mówię, ale jest szefem internetu też, czy tylko połowy? Także dziwna sytuacja. No i tak, coś sobie tam pomontowałem, Ewa już poszła spać, także będziemy się żegnać w imieniu moim i swojej żony. Także czołem drużyna i widzimy się jutro.